Bruce and I'm an alcoholic. Mam na imię Bruce i jestem alkoholikiem. I am more than pleased to be with you this morning or afternoon where you are. Jestem bardzo zadowolony, że jestem z wami dziś rano, a chyba po południu, tam gdzie wy jesteście. Thank you, Sydney, for inviting me to your meeting. It's an honor and a pleasure to be invited to an AA meeting anywhere. Certainly in Poland, it's a first trip for me. Dzięki, Sydney. To naprawdę honor i duży przywilej i przyjemność, że mogę być w Polsce na meetingu. To jest pierwszy raz jestem w Polsce. In Alcoholics Anonymous, it is customary, it is what the big book says, that we share what we were like, what happened, and what we're like now. So I'll try to stay in that format this morning. To jest taki zwyczaj w anonimowych alkoholików i też jest napisane w naszej wielkiej księdze, że mówimy o tym, jacy byliśmy, co się stało i jacy jesteśmy obecni i spróbuję trzymać się tego formatu. I live in the United States. I live in the state of Wisconsin. And I've been here almost all my life as a resident, and so it's where I grew up. Ja mieszkam w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wisconsin i tutaj mieszkam prawie całe życie. Się tutaj wychowałam w stanie Wisconsin. In the United States, alcohol is prevalent, of course, but in this state, we win some honor that the state doesn't like about being one of the drunkest states in the United States. I w Stanach Zjednoczonych no, i tak dużo piją, ale my mamy taki przywilej jako stan, że wygraliśmy nagrodę jako najbardziej pijany stan w Stanach Zjednoczonych. So as a result, I grew up around a lot of drinking. They drink beer here, they drink brandy here, whiskey, and all the rest of it. But drinking never looked like any kind of a threat to me. No jak ja dorastałam, to dorastałam wśród alkoholu. Tutaj piją bardzo dużo piwo, bardzo dużo brandy, bardzo dużo whisky. I jak ja dorastałem i spojrzałam na ten alkohol, to nigdy nie był jakieś zagrożenie dla mnie. As a result of that, my parents drank, my father drank way too much. We don't like to proclaim anyone else an alcoholic. It's their decision to decide. But drinking beer after work was something my father did with a shot of brandy, routinely a half a quart of brandy a day that way. No i moi rodzice pili, mój ojciec pił za dużo. Oczywiście nie chcemy mówić, że ktoś jest alkoholikiem, tak, ale mój ojciec codziennie po pracy pił piwo i z shotami brandy to był pół litr brandy prawie codziennie. I started to drink when I was about 14 years old with other kids. We could get some beer or some liquor someplace, or maybe some wine. And we would sneak out at night and drink and have fun doing it. And it was fun for the most part. So that's where my start with drinking was, at about age 14. No jak miałam 14 lat, to wychodziłem gdzieś tam z chłopakami, piliśmy piwo, czy może gdzieś tam jakieś wino, czy jakiś inny trunek, który znaleźliśmy. No i tam czasami wykraczałam z domu, upijałem się i taki był mój start z tym piciem, jak miałam 14 lat. It was
the opinion of most of the kids that drank, that kids that didn't drink were just a little bit too book smart or goody two shoes. We didn't really like them. They didn't really like us much. We socialized some at school, but beyond that, they went a different direction on Friday nights than we did. And so off to the races we started. No i była taka opinia wśród nas w szkole, którzy pili, że ci, którzy nie piją, to są tacy, no tacy kujoni, po prostu tacy niefajni, to my jesteśmy ci fajni, którzy piją. No i mieliśmy po prostu inne sposoby życia. I w piątek wieczór oni swoją drogą, my swoją drogą. Czasami w szkole rozmawialiśmy z nimi, ale my mieliśmy swój świat, oni swój świat. I didn't drink every day for a long time, but I drank every opportunity that I had until I was about 17 years old. And then buying alcohol from older people, stealing it, whatever you had to do to get it, I was beginning to drink 4 or 5 times a week. No i w tamtych czasach nie piłem codziennie, ale piłem wtedy, kiedy mogłem pić, kiedy była taka okoliczność. I jak już miałam 17 lat, to zaczęłam coraz częściej pić. I kupowałem alkohol od starszych nastolatków, kradłem czasami ten alkohol i piłem 4 do 5 razy tygodniowo. I thought at the time that I had some special gift from God or a talent that most other kids didn't have, because I could drink and drink and drink. I had no idea that was kind of a symptom of something that was to later develop into alcoholism. Ja uważałam, że miałam jakiś specjalny talent czy dar od Boga, bo ja mogłem pić i pić i pić i pić. I nie wiedziałam wtedy, że to był taki symptom czegoś, który później by się rozwinął w tą chorobę alkoholową. When people, other kids at that time, suggested that perhaps I was drinking more than I should, I always thought they were just jealous because they didn't have the special talent that I had for drinking. No jak inne dzieci w tamtych czasach mówili mi, że chyba za dużo piję, czy mówili mi, chyba za dużo pijesz, to ja myślałam, że oni po prostu byli zazdrośni, bo oni nie mają tego talentu do picia, co ja mam, że ja mogę pić i pić. Ja myślałam, że oni po prostu byli zazdrośni, jak te rzeczy mi mówili. After I graduated from high school, I went on to school, started at a junior college here in my city, and was kicked out, asked not to return because I was absent too much. I sometimes smelled like alcohol. They kind of had my number, so that ended that little brief portion of education. Jak skończyłam liceum, to poszedłem do lokalnego uniwerku, ale niestety wyrzucili mnie z tego uniwerku, bo rzadko chodziłem na lekcje, czasami pojawiałam się i śmierdziało ode mnie alkoholem i to zakończyło moją przygodą z edukacją w tamtych czasach. So I worked, I've always worked, I got jobs, I tried college 2 more times, 2 different colleges. They both sent me letters of request to leave their school. Więc zaczęłam pracować. Ja zawsze pracowałem. Spróbowałem jeszcze 2 razy, żeby pójść do uniwerku, ale to były 2 różne uniwersytety i 2 razy mnie wyprosili z tego uniwersytetu. When I was 20 years old, I
went to give a friend of mine a ride to work. She was a bar waitress, and I saw the most gorgeous brunette I'd ever laid my eyes on. And being a kind of a cool guy, I told her when I left that I would be back for her. Jak miałam 20 lat, podwiozłem moją przyjaciółkę do jej pracy. Ona była barmanką. I właśnie jak ją podwiozłem, to w tamtym miejscu zobaczyłam najpiękniejszą brunetkę na całym świecie. I jak wychodziłem z tego baru, to powiedziałam jej, że ja wrócę po ciebie. I don't know if it's a pickup line or not, but it seemed cool at the time. And on Sunday, I called the girl who I was giving the ride to work to go to a jam session at a bar. We're all going to play music. And she was gone to the cities, and this lovely brunette happened to be the girl who answered the phone, and I told her I'd pick her up in 20 minutes. Nie wiem, czy to był mój po prostu tekst na podryw, czy jak, ale zadzwoniłam do tego baru później, bo chciałam zaprosić tą koleżankę moją, którą podwiozłam wcześniej do pracy, że na taką imprezę, gdzie będziemy grali różnymi instrumentami, muzyką, ale niestety jej nie było w tym barze, ale słuchawkę podniosła ta piękna brunetka i właśnie ją zaprosiłam na tą imprezę. Powiedziałam, że przyjadę po ciebie za 20 minut. She said she had just returned home from a weekend visit with her parents, and she was not ready to go. In the 60s, when women put rollers in their hair, they were about this big around. She had a load of those going. She had her nightgown on, and she had a pink bathrobe on when I got there that was about as thick as a parka, and some big puffy slippers. And she said, "You're here." I said, "I told you I'd be here." And she did her first pre-Al-Anon thing. She went up and got dressed, and we went out. No i podjechałem pod dom, dzwonię do drzwi, a ona otwiera drzwi i to było w lat 60. i miała te włosy w takich wałkach wielkich, miała różową piżamę i taki gruby szlafrok różowy i kapcie takie wielkie różowe i taka zaskoczona, że ty jesteś. I ja mówię, no mówiłam, że będę. Więc ona zrobiła pierwszą taką alanonowską, alanonowską rzecz. Od razu poszła na górę, przebrała się i wyruszyliśmy w miasto. You know something? You do that better than I do. It was wonderful. We went out. Of course, I got drunk. She had 2 diet pops, which were a new thing then, or diet sodas. And I managed to put the car in the ditch, one bumper on each side of the ditch, and got out to look, and of course fell 6 feet down into the ditch. No i ja oczywiście się totalnie upiłem. Ona wypiła 2 Cole Light, co w tamtych czasach Cola Light była nowością. No i oczywiście wjechałem samochodem w rów. Jedna strona samochodu po jednej stronie rowu, druga po drugiej stronie. Jak otworzyłem drzwi, żeby popatrzeć, to 6 stóp spadłem w dół. And I remember laying in the snowbank, and these beautiful little brown eyes just kind of leaned over the driver's seat and said, "Are you okay?" And a relationship was born. No i pamiętam, tak leżałem w śniegu, w tym rowie i taka główka tak popatrzyła się i takie piękne brązowe oczy na mnie spojrzyły i zapytała, czy wszystko okej?
i nasz związek się wtedy zaczął. I think that I sponsor a lot of people, and I tell my people, you know, they talk about this is love. It's love at first sight, and I think back, I fell in love that way, and it's really difficult to say, just why don't we work on sobriety for a while, and then we'll see about expanding into relationships, because I can't think of anything you bring to a relationship currently. No i ja sponsoruję bardzo dużo osób i często mi mówią, że to jest miłość od pierwszego wejrzenia. I ja tak, kurczę, pamiętam to, bo ja to doświadczyłem, ale bardzo trudno jest im mówić, że słuchaj, może popracujemy trochę nad tą trzeźwością, tak? Bardzo trudno jest to powiedzieć. Trudno jest powiedzieć, popracujemy nad tą trzeźwością, bo w tym momencie co ty masz do zaoferowania tej drugiej osoby, ale no ciężko. One guy who'd heard my story that I wound up sponsoring said, what was it that you brought to a relationship? Jeden z facetów, który usłyszał moją historię i potem byłem jego sponsorem, zapytał, a co ty miałeś do zaoferowania tego związku? So we were both in love, and I worked for several corporations and companies around the United States, traveled extensively, and so it was mostly weekends that I would be home. No i my byliśmy zakochani. Ja pracowałem w kilka różnych korporacji, bardzo ciężko pracowałem i raczej tylko w weekendy byłem w domu. That's sad because I missed her, and eventually we had 2 sons, and I wasn't home a lot to see the things that they were doing at school, or the football games, or the choir rehearsals, and all that stuff. I to było takie smutne, bo później mieliśmy 2 synów i ja po prostu nie byłem w domu. Ja nie byłem w domu, żeby obserwować, jak grali w piłkę albo mieli różne takie zajęcia szkolne. Po prostu mnie nie było w domu i to było takie smutne. During those first years, I also we moved over to Minnesota, and I owned a couple businesses there, and literally drank them up, and wound up in a federal bankruptcy court with a very unhappy judge at the desk up there. No i w tych wczesnych latach naszego związku to przeprowadziliśmy się do Minnesoty, to jest kolejny stan, i tam prowadziłem kilka firm i ja autentycznie przepiłem te firmy. Zostałem bankrutem i pamiętam, że byłem przed sędzią i on był bardzo, bardzo niezadowolony z tej całej sytuacji. So when we moved back to Wisconsin 5 years or so later, I was not on the road anymore, and but I was drinking every day, and it was terribly difficult in the marriage, and for my 2 boys, I couldn't keep a promise no matter what. No i 5 lat później wróciliśmy do Wisconsin i wtedy nie podróżowałem tak dużo w pracy, ale piłem bardzo dużo, piłem codziennie i to było bardzo smutne dla mojej żony, dla moich synów. Oni musieli patrzeć na to i było tak, że ja nie mogłem dotrzymać żadnych obietnic do mojej rodziny. I knew that I was in some kind of
trouble from my drinking because for the last couple of years, I was drinking against my own will. I would promise myself, I'm not going to drink today. I'm not going to be like that anymore. I'm not going to do those things. But sometime during that day, what appeared to happen is I changed my mind. No i ja wiedziałem, że jakiś problem jest, bo ja walczyłem z tym, ja mówiłem, okej, dziś nie będę pił, już dziś więcej nie będę pił, ale coś się stało w ciągu tego dnia, że nagle, zmieniłem zdanie. I had to wind up in Alcoholics Anonymous in order to find out that whether I changed my mind or not, I literally by then had no choice whether or not I was going to drink. I had become powerless over alcohol at that point, but wouldn't have described it that way. I ja musiałem wylądować w anonimowych alkoholików, żeby dowiedzieć się, że ja już nie miałem wyboru odnośnie do picia, że ja jestem bezsilny wobec tego alkoholu, chociaż ja nie byłem do końca świadomy tego. I just would be willing to argue with anybody about my drinking, having no idea. It should have been obvious. If you got between me and my drinking, I was either going to go through you or around you or get rid of you somehow. I needed to drink. No i ja w tamtych czasach po prostu byłem gotowy kłócić się wszystkim na temat mojego alkoholizmu. Ale to powinno, wtedy to ja się dziwię, że to nie było takie oczywiste dla mnie, bo jeśli ktokolwiek mi przeszkadzał w tym piciem, to albo musiałam się jego pozbyć, albo po prostu go przejechać, żeby dojść do tego alkoholu. I thought perhaps that I was going crazy because I would sometimes be driving at night and I would see recreational vehicles with boats on the back, backing out of cornfields. Ja myślałam, że ja chyba straciłem zmysły. Ja chyba oszalałem, bo czasami jechałem autostradą i wydawało mi się, że ja widziałam duże samochody z przyczepami, które cofali się z cornfields. Dominika, cornfield? Sorry? I know what a cornfield is. Pole kukurydzy? Nie wiem. Pole kukurydzy, tak. Wydawało mi się, że zobaczyłam wielkie samochody, które cofali się z łódkami przez pole kukurydzy. So I started to think that there was something terribly wrong with my mind. And at about that time, my wife called an 800 number about alcohol use and got a person in the same town that I live in. It was a local emergency crisis line. Ja myślałam, że ja po prostu coś jest nie tak z moim mózgiem. Ja chyba oszalałem. I w tym samym czasie moja żona zadzwoniła na taką gorącą linię o pomoc i połączyła się z takim człowiekiem, który mieszkał w tym samym mieście co ja. I found out later there were 19 people who carried that pager and returned those calls or answered those calls. And only one person that carried that pager was an alcoholic and sober in AA. I dowiedziałam się później, bo to była taka linia kryzysowa, i dowiedziałam się, że 19 osób mieli taki beeper, takiego pagera, i z tych 19 osób, którzy pracowali tam, tylko jeden z nich był alkoholikiem. So when he talked to my wife in the middle of the night, he knew exactly what the problem was from talking to her. And he then tried to talk to me
just called me up 3 or 4 days in a row, and I didn't want to talk to him at all. Irritating me. And so it started me thinking, because he made some suggestions for me about AA. No i akurat ten człowiek to był ten, który rozmawiał z moją żoną. I on próbował, on dzwonił do mnie i próbował ze mną rozmawiać chyba 3 czy 4 dni z rzędu, ale ja nie chciałam z nim rozmawiać i nie miałam ochoty, absolutnie. Ale jak tam trochę rozmawiałam z nim, to zaczęłam myśleć, zaczęłam się zastanawiać, bo kilka rzeczy, które on powiedział, to brzmiało sensownie i on sugerował, żebym zrobił kilka rzeczy, miał kilka sugestii dla mnie. In the United States, things have changed much over the years, but I didn't think that I had a really big problem because I'd never been arrested for drunk driving. I had been stopped 9 times for field sobriety tests, but back in those days, they said, well, walk home or I'll follow you home. I'll give you a ride. Don't drive your car again tonight. W Stanach to jest problem z jazda po pijaku. No i zatrzymali mnie. Ja nigdy nie otrzymałam mandat za to, bo kilka razy mnie zatrzymali. W tamtych czasach to było zupełnie inaczej, że zrobili mi ten test trzeźwości. Jak okazało się, że nie jestem trzeźwy, to powiedzieli, dobra, zostaw tutaj samochód i idź pieszo do domu. Nigdy nie otrzymałem mandat za swoje kierowanie pod wpływem. The guy on the phone happened to know another guy who had just sobered up. He was 2 months sober, and he was a guy that I drank with for 10 years. And he called that guy up and suggested he call me and have a little chat with me. No i ten człowiek, ten z tych 19, ten, który był alkoholikiem, to on akurat znał człowieka, który był od niedawna trzeźwy, 2 miesiące i to było niesamowite, bo to był człowiek, z którym ja piłem 10 lat. Teraz był 2 miesiące trzeźwy i ten człowiek zasugerował, żeby ten, który ma te 2 miesiące trzeźwy, zadzwonił do mnie. Which he did do, and we arranged for a Saturday morning breakfast because he wanted to just talk to me, and I knew him and I trusted him, and I knew that I couldn't lie to him, so we met for breakfast on a Saturday morning. No i ten człowiek, z którym piłem 10 lat i który był 2 miesiące trzeźwy, zasugerował, żebyśmy się spotkali na śniadanie. Sobotnie śniadanie. I ja zgodziłem się, że spotkam się z nim, bo ja go znałem bardzo dobrze, ja go ufałem, ja wiedziałam, że ja jego nie okłamię i spotkaliśmy się w sobotę na śniadanie. He talked to me a little bit about his drinking, which he didn't have to do much. I knew about it, but suggested that he would take me to one of these meetings that he was going to if I was willing to go. No i trochę rozmawiał ze mną o swoim piciu. Nie musiał jakoś bardzo dużo to rozwijać, bo ja już wiedziałam, jak on pije, bo przecież piłam z nim. No i on zasugerował, żebym może poszedł na taki meeting AA, jeśli jestem gotowy, skłonny. I didn't really feel like I had any choice at the time. I had no more ideas about how to do it myself. I'd joined different religions. I had gone to therapy. I've been seen by doctors and psychiatrists and psychologists, and nothing worked. Ja tak czułam wtedy, że ja nie miałam wyboru już, bo próbowałam różne rzeczy, żeby wytrzeźwieć. Różne religie, różne terapie, różni psychologowie się spotykali ze mną. Nic nie działało.
At that breakfast, I asked him if he thought I was an alcoholic because I knew that he said he was, and we drank alike. And he said he didn't really know, but he said I showed some signs of maybe being like an alcoholic. He was pretty careful with his words, I thought. No i zapytałem przy tym śniadaniu, czy on uważa, że ja jestem alkoholikiem. No i on był bardzo ostrożny, jak wybierał słowa. On wiedział, że my pijemy bardzo podobnie i on powiedział, że no, masz niektóre symptomy takie. Był bardzo ostrożny. Well, I did agree to go to a meeting with him on Monday night at 5:30. I went over there over the weekend and cased the place, check it out, make sure they didn't have bars on the windows and stuff like that. There was no police cars, and so I knew where to go Monday night. No i zgodziłem się, że pójdę z nim na meeting w poniedziałek o 17:30 na meeting. Wcześniej podjechałem, żeby zobaczyć, że nie ma tam policji, czy nie ma, czy okna nie są takie zamknięte na klucz. I wszystko było w porządku i wiedziałem, gdzie pójść w poniedziałek o 17:30. So this was an AA clubhouse, and they have benches in front. And so when I went over there, I could see out of the peripheral vision all these people sitting there, and I'm driving by the place, and Jim is waving at me and trying to get me to stop. And I kept right on driving. No i ja pojechałam tam samochodem i przejechałam to miejsce i widzę kątem oka, bo to był taki klub AOS-ki. I widzę, że ludzie siedzą i rozmawiają, a ja przejechałem. Jim po prostu macha, żebym się zatrzymał i ja się nie zatrzymałam. So finally, after 5 more trips around the block, when it appeared as though I didn't see them, they were standing in the middle of the street, pointing this way in here. Oh, how silly. So I went to my first AA meeting. No i 5 razy objechałem, tak niby, że nie widzę, ale w końcu wszyscy wyszli z tego klubu i stali w środku ulicy i machali, że to tu. I wtedy, aha, okej. Tak niby, że nie widziałem ich, nie? I zaparkowałem i poszłem na moje pierwsze meeting AA. They say that God takes care of drunks till they can take care of themselves or with the help of other people. He also is said to take care of fools. In my case, he was taking care of 2 things, a fool and a drunk. Jest takie powiedzenie, że Bóg opiekuje się pijakami, dopóki pijacy nie mogą się opiekować siebie samemu. Ale też jest takie powiedzenie, że Bóg się opiekuje głupców. I Bóg w moim przypadku opiekował się i alkoholikiem, i głupcem. What I can tell you about that meeting is that there were 19 people there. I don't remember that because I counted them. I know that in that meeting room there are only 19 chairs. I learned that later as I continued, but there were 2 guys there with 7 months of sobriety that I knew from the taverns. No i dowiedziałam się, tam było 19 osób na tym meetingu. Nie liczyłem, tylko później się dowiedziałem, że tam akurat było 19 miejsc do siedzenia. Później się dowiedziałem, jak już tam chodziłem jakiś czas. I było 2 panów, którzy mieli 7 miesięcy trzeźwości. I ja pamiętam ich z baru. So I couldn't believe that those 2 guys were sitting there. I knew them from drinking. And all they ever wanted to do is drink and fight people, and I didn't like that.
I would buy them a drink and leave and go to a different tavern. And if they came to that one, I would buy them another drink and go to a different tavern. I didn't want to fight with them. No i ja nie wierzyłem, że tych dwóch są w AA. Ja pamiętam, że jak ja chodziłem do tych tawerni, do tych barów, że oni po prostu bójki zawsze się walczyli z kimś tam. I jak ja wchodziłem do baru i ich widziałem, to wypiłem drinka i byłem w innym barze, bo ja nie chciałam zostać, bo wiedziałam, że będzie bójka. Nie mogłam uwierzyć, że oni są na tym meetingu. But there was something different about them. And I had no idea what it was, but I knew that what they were saying in that meeting was the truth. And those two guys had 7 months of sobriety, and everybody else had 12 up to 30 years of sobriety. No i ja nie wiedziałam co, ale oni się jakoś zmienili. I ja wiedziałam, to co oni mówią, to jest prawda. I oni mieli 7 miesięcy trzeźwości, a cała reszta na tym meetingu miała od 12 do 30 lat trzeźwości. I think that's important to mention because what I heard in the meeting was the newcomer. And I'm sitting in a sea of old timers in Alcoholics Anonymous who have the knowledge, who have the experience. But what I heard came from the mouth of somebody that had 7 months of sobriety. I chcę wam powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, że ja słuchałam i słyszałam tych dwóch, którzy mieli 7 miesięcy. To dotarło do mnie. I bardzo często słyszę na meetingach, że nowicjusz jest ważny i właśnie to jest prawda, bo to, co ja wtedy usłyszałam, to, co trafiało do mnie, to od nich, od tych dwóch, którzy mieli 7 miesięcy. I ja siedziałam w morzu osób, które mieli od 12 do 30 lat, a najważniejsze było to, co ci, którzy mieli 7 miesięcy, mówili. As I mentioned earlier, I traveled a great deal, and so it appeared in my mind's eye like I wouldn't be able to get to very many of those meetings. I thought I will just go when I can, and I operated on that basis for about the next 19 months without drinking. No i tak jak wam wspominałam, że podróżowałam trochę ze swoją pracą i wtedy też zaczęłam podróżować ze swoją pracą. I tak myślałam, że jak ja tak podróżuję, to nie będę mógł tak chodzić na meetingi tak regularnie. I więc chodziłem wtedy, kiedy mogłem i tak chodziłem przez 19 miesięcy, tylko wtedy, kiedy mogłem. Our book strongly suggests we can't do this on our own, and that's pretty much what I was doing. But by the end of 19 months, I had planned my suicide. I had driven by the bridge. I was going to drive off that night, make sure that the car would fit through it. And instead, at 3:30 in the morning, sober, I called a guy in Eau Claire who was in that first meeting that I went to. No i w naszej Wielkiej Księdze jest opisane, że nie możemy wyzdrowieć samemu. A ja te 19 miesięcy tak próbowałam samemu wszystko robić. I po 19 miesiącach już planowałem, jak ja popełnię samobójstwo. Już wiedziałam, który most, już zmierzyłem, że mój samochód przejedzie przez te szpary w tym moście i już miałam cały plan opracowany, ale o 3:30 nad ranem zamiast zjechania z tego mostu, to zadzwoniłem do człowieka z miasteczka Eau Claire, który chodził na ten pierwszy meeting. If you would have said to me 20 minutes before that phone call
that was who I was going to call. I would have told you I'm not that crazy. Although I'm planning a suicide, I referred to him as Mr. AA. I didn't like him. He was sort of a radical big book guy. Just disgusting. Gdybyście mi powiedzieli, że 20 minut wcześniej, zanim zadzwoniłam do tego człowieka, że ja będę do niego dzwonić, to ja bym was nie uwierzył, bo dla mnie on był taki pan AA. On był fanatykiem AA, fanatykiem Wielkiej Księgi. To było obrzydliwe dla mnie. Ja w ogóle nie. I asked him what he was doing. He said, it's 3:30 in the morning. I'm sleeping, you dumbass. I have to go to work at 7 o'clock. And I told him my situation and asked him if he would help me. And he said that he would. And I asked him what he was going to do. And he said, I told you I'd help you. And we went around with that 4 or 5 times until I understood he'll help me when I get there. No i zadzwoniłam do niego o 3:30 nad ranem i zapytałam, co robisz? I on powiedział, jest 3:30 nad ranem. Ja śpię, idioto. Muszę wstawać do pracy o 7 rano. Ale mówiłem właśnie, co ja zamierzam zrobić i zapytałam mu, czy może mi pomóc. I on powiedział tak. I ja powiedziałam, no to, ale jak? Co zamierzasz zrobić? I on powiedział, ja ci pomogę. I kilka razy mi powtórzył, że ja mu pomogę, ale wtedy dotarło do mnie, że jak ja tam przyjadę do niego, jak będę gotowy. I was pretty desperate at the moment, and just an example of how fast an alcoholic ego can heal itself up. He wanted me to be at his house the next afternoon at 3 o'clock when he got home from work. And I told him I have to work here in Green Bay till 5 o'clock, and then it's 4-hour drive home. And he said, you're not starting tomorrow. You haven't worked till 5 o'clock since you worked for that company. No i on mi powie, i to jest taki przykład, jaki my mamy alkoholowe ego. I on powiedział, że dobrze, następnego dnia przyjedź do mnie o 15. I ja oczywiście powiedziałam, no nie mogę o 15, bo ja pracuję do 17. I on powiedział, człowieku, ty nie pracowałeś od 17, odkąd masz tą pracę. Daj spokój. So I was there at 3 o'clock the next afternoon with sweaty palms and nervous. And he invited me into his study. He told his wife not to bother us. And he read the first 7 or 6 chapters of the big book to me that night and let me go home at 11 o'clock at night. No i następnego dnia pojechałam do niego, byłam u niego o 15. On zaprosił mnie do swojego gabinetu tam w domu. Zamknął drzwi, powiedział żonie, żeby nam nie przeszkadzała i przeczytał mi 7 pierwszych rozdziałów Wielkiej Księgi od razu, no i wysłał mnie do domu o 23. Then he told me that he would be doing that book line by line with me on Monday nights after the 5:30 Big Book meeting. And so he read that line for line and taught me what every word in the book meant. No i on wtedy mi powiedział, że będziemy czytać Wielką Księgę linijce po linijce. Każdy poniedziałek po meetingu, gdzie też studiują Wielką Księgę. I czytaliśmy i on mi tłumaczył, co każde słowo w Wielkiej Księdze znaczy. And then sobriety was able to get started.
And, you know, the rest of the story is 40 years later, I'm still here because of that man's efforts, because of the efforts of a bunch of old timers in that meeting. In fact, one of them named Lois just came to the Monday night 5:30 meeting. I still go to that meeting. And she had a mask on because of the COVID thing, and she's elderly. But I didn't know who it was at first till she said her name. And she has 42 years of sobriety. So we got to chat after the meeting. Now I have to take a little pause. Sydney, I got to go check on my youngest son here. I'll be back in a minute. Okej, ja to przetłumaczę. No i tak zaczęła się moja trzeźwość. I 40 lat później ja tutaj jestem z wami. I ja nadal chodzę na ten meeting. Ten meeting, który uratowali mi ci starzy weterani i przychodzą. Ostatnio taka Lois była na meetingu, przyszła w masce, to nie poznałem ją, dopóki jak się przedstawiła, że jest Lois, to wtedy ją poznałam i ona ma 42 lata trzeźwości. Zaraz wrócę do was, ponieważ muszę sprawdzić, co się dzieje z moim najmłodszym synem. Yeah, his younger son has a disability of some type, so that's what he's doing. If you want to translate that. Jego najmłodszy syn jest niesprawny fizycznie, więc on to właśnie opiekuje się nim i musi sprawdzić, czy wszystko ok. To zaraz wróci do nas. Everything is good. My youngest son is 50 years old, but he's disabled. And so it's he and I here alone right now. And in case he falls or tips over or something, I need to check in on him once in a while. So pardon the interruption, ladies and gentlemen. Mój najmłodszy syn ma 50 lat i jest niesprawny fizycznie. Mieszka z nami, więc od czasu do czasu muszę spojrzeć, czy wszystko w porządku. I told you earlier that I seem to have this talent for drinking, and I have this increased tolerance to alcohol, which is not normal. Powiedziałam wam wcześniej, że ja mam taki talent upijania się, że mogę pić i pić i pić. Mam taką tolerancję do alkoholu, co nie jest do końca normalne. Normal temperate drinkers have 1 or 2, maybe 3 drinks, and then they do something that's completely foreign to me. They say, "Oh, I'm starting to feel it. I don't want any more." Why were we here? Ludzie, którzy piją normalnie, to piją, nie wiem, 1, 2, 3 drinków i robią potem coś, co jest takie bardzo dziwne dla mnie, że mówią, nie, już zaczynam to czuć. To jest bardzo dziwne. Well, turns out they're the normal ones and I'm not, but I didn't know it at the time. I have another thing that our book describes called an obsession. If I'm not drinking, I'm thinking about drinking. And that's pretty much true for me. No i okazuje się, że to oni są normalni, a nie ja. A Wielka Księga też mówi o czymś, co się nazywa taka obsesja, że jak ja nie piję, to ja myślę o piciu. I to też jest taki standard u mnie. An obsession is one single thought that finally exceeds all thoughts to the contrary. I shouldn't drink. I can't do this. I'm going to get in trouble. But then my brain wins with, well, 1 won't hurt. Obsesja to jest taka jedna myśl,
która wybija wszystkie inne myśli. No i myślę tak, nie mogę pić, nie, to jest zły pomysł, to jest zły pomysł. I wtedy ta jedna myśl, jeden mi nie zaszkodzi. And the sad part of alcoholism when you're drinking and it's active is you don't believe that's the problem. No i taka bardzo smutna rzecz, jeśli chodzi o alkoholizm aktywny, to znaczy jak osoba jest aktywnie pijąca, to jest to złudzenie, że to nie jest mój problem. When I came here, I thought powerless meant weak. And I'm a guy. I don't want to be weak. I want to be strong and tough. I found out that it means having no control or having lost control. I jak trafiłem tutaj do AA, to ja myślałam, że bezsilność było równoznaczne z byciem słabym. Ja nie chcę być słabym, ja jestem facetem, jestem mężczyzną, ale dowiedziałam się później, że bezsilność oznacza brakiem kontroli. And on through the steps, I needed something outside myself that was bigger than me, greater than me to help me because it became obvious I could not do this on my own. No i jak ja zaczęłam robić kroki, to tak się uświadomiłem sobie, że ja potrzebuję coś większego ode mnie, silniejszego ode mnie, bo ja sam nie potrafię to zwalczyć. So I was taken through these steps by a guy named Jerry who really saved my bacon when he did that, because it started to make sense why I was in Alcoholics Anonymous, and it became acceptable for me personally to continue to go to Alcoholics Anonymous. No i jak ja zaczęłam chodzić, to taki człowiek Jerry mnie przeprowadził przez kroki. I to wszystko zaczęło nabierać sens. Dlaczego ja tutaj jestem i dlaczego ja potrzebuję anonimowych alkoholików. I have not yet been able to think of anything I ever did drinking which would cause me to deserve the life that I have today, because it's beyond description some days. Ja nie wiem, tak jak myślę o tym, co ja mogłem zrobić w moim pijącym życiu, żeby zasłużyć na to cudowne życie, co ja mam teraz. Bo jest naprawdę życie ponad moich marzeń, co teraz jest. Jerry told me that if step one saved me from killing myself with alcohol, step one might work just as well on my second biggest problem, whatever it was. I Jerry mi przekazał, że pierwszy krok to mi pomoże nie zabić siebie z powodu picia. I też mi uświadomił, że pierwszy krok też może mi pomóc, z czymkolwiek jest tą drugim problemem poza alkoholem. Now, all those years later, sane and sober, I'll have a birthday coming up here in 10 days and turn another year. Never thought that was going to happen. I never thought that it would be possible to stay sober for any amount of time, really. No i tutaj siedzę, poczytalny, trzeźwy. Niedługo będę miał jeszcze kolejne urodziny trzeźwości. Ja nigdy nie myślałam, że to jest możliwe, żeby zostać trzeźwy przez taki dłuższy okres czasu. Jakikolwiek okres czasu tak naprawdę. For those of you that are in this meeting right now and are new, buying time, being busy with productive things for others will become the mantra of your life if you stay sober in Alcoholics Anonymous. I ci, którzy są tutaj nowi,
na tym meetingu, to bycie zajętym, robienie fajnych rzeczy dla innych, to będzie taka wasza mantra w anonimowych alkoholików, jeśli zostaniecie. When you're new, your brain keeps saying, you know, this isn't, I really don't need to be quite this serious about it. Listen to Sydney, not your brain. Jak jesteś nowy czy nowa, to twój umysł będzie ci mówił, że to nie jest, nie muszę to traktować tak poważnie, nie muszę robić tego wszystkiego. Mówię wam, słuchajcie Sydney, a nie waszego umysłu. It is difficulty for the human mind to surrender its will to anything or anybody. We have been taught we're supposed to be able to take care of ourselves. And with alcoholism, it just don't work. I my jako ludzie jesteśmy wychowani z tym, że jest bardzo trudno poddać swoje życie, swoją wolę opiece czegokolwiek. Ale jeśli tego nie zrobimy, to nie zadziała. Musimy to zrobić, bo sami nie damy rady. I've gotten to know Sydney because, as she said, I'm her AA brother. She's my AA sister. I love to listen to her talk, and I've heard thousands and thousands of people talk. You are fortunate, I believe, to have a lady that's that interested in her welfare and your welfare. Sorry, I'm a crier, so hang on. Okay. Znam Sydney, mam przywilej znania Sydney, bo ona jest moja siostra, ja jestem jej bratem i wy naprawdę macie przywilej, że macie taką osobę w waszym życiu, która jest tak oddana tej pracy. Sorry, I got a little long on that one. Sorry. No, I'm a little weepy. So. Well, I get that way at times, a little weepy, but it's such a wonderful, glorious life that's so easy to live. And I'm so grateful to Alcoholics Anonymous and to the God of my understanding. And to men and women, many women like Sydney, I know here in the States, it's just been something else unbelievable. Ja też czasami płaczę, ale jestem tak wdzięczny wam, tak wdzięczny tym ludziom, tak wdzięczny siły wyższej, jakkolwiek ją pojmuję, i tak wdzięczny Sydney i innym osobom, którą powodują, że to wszystko staje się możliwe. To piękne życie. It's time to stop. Again, I thank you, Sydney, for the invite. Thank you for the interpretation. I saw your eyebrows go up a couple times and I thought I better quit. But it's been great. And those of you who are attending this meeting, I wish you well. I wish you sober forever. Thank you. No, dziękuję za ten przywilej, dziękuję za tłumaczenie i wszyscy, co tutaj są na tym meetingu, wam dziękuję i życzę wam trzeźwość na zawsze. Dzięki.